Cześć, witajcie w moim kolejnym vlogu. Mam na imię Marta, mieszkam w Wielkiej Brytanii i dzisiaj nagrywam z Wielkiej Brytanii, bo ostatnio vlog był z Hiszpanii. Byłam na krótkich wakacjach w Hiszpanii. Jeżeli nie widzieliście tego vloga, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia. Tutaj w rogu będzie link do tego vloga. Dawno nie zaczynaliśmy tego vloga od kawy, także dzisiaj zaczynamy go od kawy. Jestem w jednej z moich ulubionych kawiarni, w greckiej kawiarni. Opowiadałam Wam już o niej w jednym z moich vlogów, że bardzo ją lubię, z tego względu, że mają świetną kawę, taką mocniejszą. Tutaj w Anglii kawa jest dosyć słaba w restauracjach czy kawiarniach, przynajmniej dla mnie, a ta tutaj w tej greckiej kawiarni jest naprawdę świetna. Zamówiłam sobie jeszcze taki grecki, jest to ciasto francuskie ze szpinakiem i serem, także mam nadzieję, że będzie mi smakowało, bo jeszcze nie jadłam śniadania. Poszłam do kawiarni z tego względu, że czekam na mojego syna, czekam na Erykę, jak już wiecie, mam 8,5-miesięcznego Bobasa. Mieliśmy, to znaczy dalej mamy wprowadzenie do żłobka, do nursery, nie wiem czy żłobek to jest w sumie odpowiednik nursery w Wielkiej Brytanii. Do żłobka przyszliśmy z Erykiem, pokazaliśmy mu wszystko razem z osobami, które tam pracują, które będą się zajmowały Erykiem. I teraz Eryk jest sam razem z osobą, która będzie się nim opiekowała, bo tutaj w Anglii jest tak, że opiekunka w żłobku ma tak jakby trójkę dzieci, którymi się opiekuje, którymi zarządza, mogę powiedzieć. Ale oczywiście wszystkie opiekunki pomagają jej, zajmują się, ale jeśli chodzi o takie papierkowe sprawy, to właśnie ta jedna osoba to wszystko wypełnia i ja kontaktuję się z tą jedną panią, jeżeli potrzebuję jakiekolwiek informacje odnośnie mojego malucha. Jeśli ona oczywiście jest na wakacjach, czy też jest chora, to mogę zapytać kogokolwiek, ale ona jest tak jakby pierwszą osobą do kontaktu. Próbuję moje śniadania. Kupiące. Szpinak też jest bardzo dobra. Naprawdę mi smakuje. Nie wiem jak to się nazywa, ale pewnie jeszcze zamówię nieraz. Przejdźmy do tego, co zaczęłam Wam opowiadać. Eryk ma teraz takie krótkie prowadzenie, czyli zapoznanie się z paniami, z jego główną opiekunką oraz z dziećmi. Będzie to trwało około 40 minut. Później pojedziemy do domu i będziemy kontynuować nasz standardowy dzień. Eryk za niedługo zaczyna żłobek, ponieważ ja od 2 stycznia wracam do pracy. Tutaj w Anglii jest to takie normalne, że kobieta zazwyczaj po 9 miesiącach wraca do pracy i oddaję dziecko do żłobka, czy też nursery. Jest mi przykro, że muszę oddać swoje dziecko do żłobka, ale nie mam wyjścia, ponieważ muszę wracać do pracy. To znaczy, macierzyński w Anglii jest 12 miesięcy, płatne jest 9 miesięcy, później nie dostajemy nic, bo kobiety nie dostają nic przez te 3 miesiące, więc byłoby mi ciężko. Muszę wrócić do pracy, muszę mieć z czego opłacić rachunki, kupić jedzenie. Mam nadzieję, że Eryk polubi żłobek. Jeżeli nie, to będę szukać jakieś inne, albo będę szukać innego wyjścia. Na pewno nie będę go zmuszać, żeby chodził, jeżeli nie będzie lubiał. Mam nadzieję, że będzie ok. Dam Wam znać w kolejnych moich vlogach, jak Eryk to wszystko zniósł, jak ja to wszystko zniosłam, ale mam wrażenie, że tak naprawdę ja to bardziej przeżywam niż on, ponieważ jak tylko oddałam go pani wzięła go na ręce, to wszystko było ok, on już mnie nie widział, on już widział inne dzieci, widział zabawki, a ja po prostu miałam łzy w oczach. Cieszę się, że pierwsze wrażenie jest pozytywne ze strony Eryka. Mam nadzieję, że tak zostanie i wszystko będzie ok. Urlop macierzyński w Anglii trwa 12 miesięcy, około 12 miesięcy i zaczyna się z dniem, kiedy kobieta idzie na macierzyński, nie z dniem, kiedy dziecko się urodzi. Ja poszłam na urlop macierzyński około 2 tygodnie przed planowanym porodem. Poród miałam planowany na chyba 9 marca, z tego co pamiętam. Urodziłam Eryka trochę później, ale na urlop macierzyński poszłam końcem lutego i właśnie tego dnia urlop macierzyński mi się zaczął.
Oczywiście wykorzystałam też swoje dni urlopu, ponieważ jest taka możliwość, żeby to wykorzystać. Więc ja to zrobiłam i tak naprawdę urlop macierzyński kończy mi się jakoś w marcu. Tak jak powiedziałam, ostatnie 3 miesiące nie są płatne wcale. Na początku przez pierwsze 6 tygodni jest płatny urlop macierzyński 90% wypłaty, nie 100%, tak jak w Polsce. Później po tych 6 tygodniach dostaje się albo 90% swojego średniego wynagrodzenia, albo 187,18 funtów brytyjskich, jakoś tak napiszę Wam tutaj gdzieś w rogu, bo dokładnie nie pamiętam, czyli to jest 187 funtów brytyjskich na tydzień, więc jest to bardzo, bardzo mało. Napiszę Wam tutaj gdzieś na ekranie, jakie jest minimalne wynagrodzenie w Anglii i ile wynosi wynagrodzenie za urlop macierzyński, żebyście mieli taki odnośnik, jak to wygląda. I do 9 właśnie miesiąca dostaje się te 187 około funtów brytyjskich, a później nie dostaje się nic przez ostatnie 3 miesiące, tak jak już powiedziałam. Dlatego też większość kobiet po 9 miesiącach urlopu macierzyńskiego decyduje się wrócić do pracy z wiadomych względów. Dobra, ja sobie tu już skończę jeść i pić kawę, bo za 10 minut muszę być w żłobku, odebrać Eryka, a nie chcę się spóźnić, tak naprawdę chyba pojadę nawet troszeczkę wcześniej, więc skończę sobie to wszystko jeść i jadę po mojego syna. Eryk wstał ze swojej drugiej drzemki. Zaraz jak tylko wróciliśmy ze żłobka, położyłam go spać. Był bardzo zmęczony, ale to przede wszystkim dlatego, że jego pierwsza drzemka to było tylko 30 minut, także bardzo krótko, więc nie dziwię się, że był zmęczony. Druga drzemka to było 38 minut jakoś tak, więc też nie za długo, ale to jest w sumie taki standard, 35 minut. 45 minut, tak zazwyczaj ma drzemki. Teraz będzie jadł mleko modyfikowane, a później się pobawimy, tak? Jeśli chodzi o jego reakcję na 40 minut, pierwsze 40 minut w żłobku, tak, mówię o tobie, to pani powiedziała, że nie było żadnego problemu, w ogóle nie płakał, od razu się bawił, bez problemu, tak jakby reagował na dzieci, bardzo lubił dzieci, bardzo mu się podobało to, że może się z nimi bawić, czyli 40 minut zakończone sukcesem. Zobaczymy, jak będzie następnym razem. Kolejny czas w żłobku ma w poniedziałek, dzisiaj jest czwartek. Zostawię go w żłobku na kilka godzin dziennie, jakieś 2-3 godzinki, żeby się dostosował, przystosował do nowego otoczenia. Mam nadzieję, że to troszeczkę mu pomoże przed styczniem, kiedy pójdzie już na cały dzień, tak? Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno dam Wam znać i na bieżąco będę mówić, jak cała sytuacja wygląda z mojej strony i jak Eryk przystosowuje się do nowego środowiska. Eryk właśnie zjadł obiad, miał na obiad gulasz, taki z ziemniaczkami, z mięskiem. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda jego stanowisko pracy, to znaczy stanowisko jedzenia. O, tutaj mamy jego talerzyk. Tak pięknie wygląda. Tutaj mamy podłogę. Oczywiście na podłodze też jest sporo jedzenia. Tutaj są magnesy. Bo zazwyczaj jak przygotowuję Erykowi jedzenie, które w sumie już jest gotowe, tylko muszę je podgrzać, to wkładam go do siedzonka, na którym je i bawi się magnesami. Kupiłam mu takie magnesy na lodówkę. O, na przykład jest taki tygrys, jakaś świnka i on po prostu siedzi w tym krzesełku i się bawi tymi zabawkami, więc ja mam troszeczkę czasu, żeby mu to wszystko szybko, ładnie przygotować, żeby nie marudził, nie cierpliwił się. Te magnesy robią swoją robotę, są naprawdę świetne. Eryk zawsze się nim bawi, a ja mam trochę czasu, żeby to wszystko przygotować mu, to znaczy jedzenie dla niego, także naprawdę są świetne. Jak tam? Zjedzone? Smakował gulaszek, który przygotował tata?
Smakował? Pycha, pycha gulaszyk, tak? Brakuje mi trochę tego, że o godzinie 17 w Hiszpanii dalej było jasno, u nas jest godzina, nie ma jeszcze 4 nawet, nie ma 4 po południu, a już jest szaro na zewnątrz i muszę zaświecić światło, tak jak widzicie. Teraz idę przebrać Eryka, zmienić mu pampersa i położę go, będzie szedł spać, a ja napiję się jakiejś kawy, trochę sobie odpocznę, trochę posprzątam. To zależy, ile mogę zrobić podczas jego snu. Zazwyczaj śpi, tak jak Wam mówiłam, pół godziny, 45 minut przy jakimś takim dobrym dniu. Także zobaczymy, co zdążę zrobić. Eryk zasnął, nie udało mi się go uśpić w łóżeczku, więc zasnął na mojej klatce piersiowej. Teraz zabieram się szybko za sprzątanie, bo mam około 25 minut, jakoś tak, bo już 5 minut minęło, a śpi zazwyczaj 30 minut do 45, tak jak Wam mówiłam, więc wolę przygotować się na taką realną opcję, czyli minimum te 30 minut, także zabieram się do tego, co mam zrobić, żebym potem miała chociaż 5 minut dla siebie. Witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj nie udało mi się zbyt dużo nagrać z tego względu, że Eryk wstał, nie spał zbyt długo, nie spał nawet pół godziny i nie zdążyłam posprzątać w tym czasie, kiedy on spał, więc potem pobawiliśmy się, zjadł kolację, wziął kąpiel, znaczy ja go umyłam z Dominikiem, trochę posprzątałam i poszłam spać, więc wczorajszy wieczór minął bardzo szybko. Dzisiaj jesteśmy już po śniadaniu, Eryk ma drzemkę, jesteśmy też po spacerze. Zaraz będę gotować obiad, bo tak jak powiedziałam, Eryk śpi, więc mam trochę czasu. Zobaczymy, jak długo będzie spał, czy w ogóle zdążę coś ugotować. Przygotowałam już sobie wszystko na obiad. Dzisiaj będzie curry z krewetkami. Eryk bardzo lubi curry. Wcześniej jak gotowałam, to robiłam curry z kurczakiem i bardzo zasmakowało Erykowi, ale że mam w zamrażalniku krewetki, to dzisiaj nie będzie kurczak, ale będą krewetki. Eryk już jadł krewetki, jak już wiecie z poprzedniego vlogu, więc mam nadzieję, że będą mu smakować dzisiaj tak samo jak ostatnio. Stawię sobie wszystko do gotowania i otworzymy paczkę, bo przyszła mi paczka z Amazona. Zamówiłam dość sporo rzeczy, to znaczy przyszła mi na razie pierwsza paczka, przyjdzie jeszcze kilka, także otworzymy tą pierwszą paczkę razem. Zamówiłam chusteczki z Water Wipes, nie będę Wam, żebyście uwierzyli na słowo. Zawsze używam tych chusteczek z Water Wipes, uważam, że są fajne, nie drą się tak szybko, są dość mocne, ponieważ zamawiałam chusteczki z innej firmy i jak je tylko tak próbowałam trochę rozciągnąć, po prostu one się rwały na pół, a te są naprawdę bardzo fajne. Pokażę Wam jeszcze, może ktoś jest zainteresowany tymi opakowaniami na mleko modyfikowane. One wyglądają tak. To jest coś takiego, tutaj jest 3 pudełeczka, je się po prostu odkręca, tak, odkręca, tutaj się to wieczko też ściąga, wsypuje się proszek, zakręca się, jeżeli potrzebuje się po prostu jedno, no to wiadomo, ma się jedno, jeżeli więcej, to więcej i tu w tym takim opakowaniu było, znaczy jest 6 takich pojemniczków.
Były też inne, te chyba kosztowały 12-13 funtów, jakoś tak, napiszę Wam na ekranie, bo nie pamiętam. Znalazłam też tańsze niż te, ale te mi się bardziej podobały. Stwierdziłam, że przydadzą mi się też później na różne inne rzeczy, bo te, które znalazłam, raczej były tylko na taki proszek, więc zamówiłam sobie te, myślę, że te będą ok. Mam nadzieję, jeżeli nie, no to wiadomo, zwrócę. Ja oczywiście zapomniałam włączyć mikrofon, jak nagrywałam Wam robienie mojego rolo kebab i lawasza, także pooglądajcie sobie go tutaj razem z jakąś muzyczką, którą wstawię. Wam wszystko, co już przygotowałam i za chwilę będę jeść. Tutaj mam już przygotowane mięso wołowe, zaraz je pokroję na kawałki. Tutaj mam warzywa, paprykę, sałatę, awokado, ogórek kiszony i pomidor. Kebaba będę jeść z Dominikiem, dlatego też przygotowałam warzywa na talerzu, żeby po prostu każdy brał sobie takie warzywa, jakie lubi. U nas zawsze tak robimy, więc tym razem też nie będzie inaczej. Tutaj mam sos, taki zwykły, czosnkowy, jogurt, majonez, czosnek, mój ulubiony. Tutaj jest przygotowany lawasz. Coś się tu pobrudziło, muszę to naprawić. Muszę go tylko usmażyć na patelni i wszystko będzie gotowe. Będę próbować, mam nadzieję, że będzie dobre. Robiłam rolo kebab pierwszy raz. Także zobaczymy. Jak się prezentuje mój kebab w lawaszu. Trochę się rozwalił, to mój pierwszy lawasz w życiu, więc wybaczcie, ale będzie smakował na pewno pysznie. Kupiłam sobie nowy spieniacz do kawy z tego względu, że stwierdziłam, że wolę mieć dwuczęściowy, to znaczy ta część, w której jest mleko, w której mleko się spienia, jest osobno od tej części, gdzie jest silnik. Mój poprzedni spieniacz był jednoczęściowy, czyli ten kubeczek i część silnikowa były razem i jak myłam ten właśnie mój spieniacz, ten poprzedni spieniacz, to bałam się, że zamoczy silnik, który jest tutaj pod spodem i on się po prostu zepsuje. Dlatego też stwierdziłam, że wymienię na trochę większy, bo ta część jest troszeczkę większa niż w tym poprzednim, więc więcej mleka mogę sobie tutaj włożyć. Będę testować go, dam Wam znać, czy jest fajny, czy fajnie spienia, bo ten poprzedni czasem spieniał fajnie, czasem nie. Nie wiem, może to po prostu zależy od mleka albo po prostu od humoru spieniacza, nie wiem. Do spieniacza wlałam sobie mleko, masło orzechowe oraz cynamon. Tutaj mam wszystko, jak chcecie zobaczyć. Mam cynamon, takie używamy mleko akurat do tej kawy i masło orzechowe z Lidla 100% moje ulubione. Ono jest w dwóch wersjach, takiej crunchy i nie crunchy, czyli smooth. Zobaczcie, jaki fajny kubeczek sobie kupiłam w Hiszpanii na lotnisku w Vigo. Kupiłam sobie dwa takie kubki. Drugi jest niebieski. Kupiłam go Dominikowi, więc będziemy mieć dwa takie same fajne kubeczki. Naprawdę jest on świetny, bardzo mi się podoba. Niestety nie widzicie tego koloru. On jest taki różowo z domieszką pomarańczowego. Coś takiego naprawdę jest bardzo fajny. Ostatnio to jest mój ulubiony kubek i myję go cały czas, piję w nim kawę cały czas. Zobaczymy, może mi w końcu przejdzie, ale na tą chwilę jest dla mnie prześwietny i super z niego mi się pije kawę.
Jeśli kogoś interesuje, to tutaj mam jeszcze młynek do kawy, taki elektryczny z DeLonghi, ponieważ ja kupuję kawę w ziarnach i po prostu sobie mielę za każdym razem, jak robię sobie kawę. Ja akurat taką kawę właśnie lubię, ale przejdźmy do rzeczy. Testujemy spienianie nowego spieniacza. Zamknięcie. Tutaj się go chyba włącza. On ma 3 opcje. Spienianie i sobie spienia mleczko. Teraz zobaczymy, jak będzie wyglądała pianka. Mój poprzedni spieniacz miał 4 opcje, a nie 3, tak jak w tym. Miał opcję takiego dużego spieniania, małego spieniania, podgrzewania na ciepło oraz tylko mieszania bez podgrzewania. Ten ma tylko 3, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakiś problem. Tak naprawdę używam tylko spieniania dużego i spieniania małego, więc to mam nadzieję mi wystarczy. Jak Eryk będzie starszy, to pewnie będę mu jakieś tam czekolady robić i tak dalej, także wtedy przyda mi się po prostu zwykłe podgrzewanie bez piany pewnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na przyszłość. Na razie testuję ten, mam nadzieję, że będzie fajny, bo już mam dość kupowania i oddawania spieniaczy. To jest mój chyba 4, tak mi się wydaje. Pierwszy mi się zepsuł po około 7-8 miesiącach i po prostu teraz szukam sobie jakiegoś fajnego spieniacza w miarę cenowo ok i też z dobrej firmy, z dobrymi recenzjami. Mam nadzieję, że to będzie mój ostatni spieniacz i nie będę już więcej szukać, bo mam dość siedzenia na telefonie i wertowania, co jest lepsze, co jest gorsze. Gotowe. Wydaje mi się, że w ogóle się nie spieniło, nie wiem, o co chodzi. I już wiem, co zrobiłam źle. Oczywiście nie przeczytałam instrukcji jak zawsze i tym razem nie miałam racji, bo myślałam, że czerwone światło to jest spienianie, a jak możecie zobaczyć, to jest tylko i wyłącznie podgrzewanie, a białe światło to jest podgrzewanie. Boże, jak mi się ręka trzęsie. Więc teraz białe, nie białe, tylko niebieskie, więc teraz włączam niebieskie. I zobaczymy, jak będzie wyglądała piana. Co się dzieje? Zobaczmy. Ten mój poprzedni jakoś tak szybciej, w sensie szybciej to mleko się kręciło. Nie wiem, zaraz zobaczymy, nie oceniam. Zobaczcie na tą piankę. Świetna, czyli jednak niebieskie światło. Nie białe, nie czerwone, niebieskie. I Marta czyta instrukcję następnym razem. Wy też tak macie, że nie czytacie instrukcji i wydaje wam się, że coś robicie dobrze? Zazwyczaj muszę powiedzieć, że mi się udaje, ale nie tym razem. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też tak robicie. Czy czytacie instrukcję najpierw, czy najpierw robicie, a jak wam nie wyjdzie, to wtedy sięgacie po instrukcję, tak jak ja. W kubku mam 3 szoty espresso. Wybaczcie za ten dźwięk, jest to przelewowy ekspres do kawy. W ogóle ten spieniacz wydaje cały czas dziwny dźwięk, mimo tego, że nie jest włączony. O, okej, przestał, dobra, nieważne. Więc tak, 3 szoty espresso i wlewam sobie moją wspaniałą piankę. Trochę za dużo jej wyszło, czyli jednak spienia bardzo dobrze, bo wlałam tyle samo mleka, co do poprzedniego, a jeszcze tu mi zostało. Zobaczmy, jak smakuje kawa z mlekiem z nowego spieniacza. Bardzo dobra, moja ulubiona kawka z masą orzechową i cynamonem, bardzo ją lubię i piję ją minimum raz dziennie. Ja dokończę sobie picie mojej kawy, a wam życzę miłego dnia, popołudnia, wieczora bądź dobranoc, w zależności o której oglądacie mojego vloga. Pa, pa!